Witamy Was z naszego kolejnego wyjazdu. Tym razem jesteśmy w Kłodzku i urzędujemy na kempingu na stoku twierdzy. Faktycznie jesteśmy na samym stoku twierdzy. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest już twierdza. Fajny obiekt. Na pewno jedna z głównych atrakcji do zwiedzania właśnie tutaj w Kłodzku. A tutaj mamy już zabudowania twierdzy. Tam widać, tutaj jest fosa dookoła. Parking, poniedziałek, niedziela, 6 zł brutto za godzinę. Tuż przy twierdzy i przy centrum miasta. I tu mamy informację turystyczną i podziemna trasa turystyczna. Tutaj jest. Udało nam się wejść do podziemnej trasy turystycznej w Kłodzku. No, maszeruj. Dzięki uprzejmości Pana wpuszczającego kupiliśmy bilety w cenie 21 zł od osoby dorosłej i nawet z pieskiem nas puścił. Oczywiście warunek jest taki, że nie możemy przebywać wśród grup zorganizowanych z przewodnikiem. No, maszeruj. Ale jeżeli nie ma nikogo i ruch jest mniejszy, to jak najbardziej jest taka możliwość. A my tu się napijemy w towarzystwie z kufelka. Dzieci, starcy, a nawet Pourzędujemy w zacnym towarzystwie. Posłuchamy, co ten pan ma do powiedzenia. słabe, Posłuchać można. najlepszej jakości, piwowarstwo, raczkowało. Czyli piwowarstwo raczkowało. Nie było najlepszej jakości to piwo tutaj, ale myślę, że się rozkręcili, w końcu było lepsze. O, tu mamy truposzka w trumience. O, a tu, no tutaj mamy szczury. Nie wiem, na ile zobaczycie, ale tu normalnie biegają szczury. Każdy winien zaopatrzyć w mąkę, krupy i inne zdrowe, niezbędne produkty, jak również w lekarstwa, jagody jałowcowe, bursztyny, ocet i podobne środki. Bo to jest wobec epidemii dżumy, która nawiedziła Kłodzko. Rada Miejska wydała stosowne obwieszczenie w celu ograniczenia liczby zachorowań. I to są wszystkie przepisy. To jest jeden z tych przepisów, które czytałem.
Cieszymy się, że drzwi są otwarte. I to by był koniec podziemnej trasy turystycznej w Kłodzku. I wychodzimy na takie miejsce. Poczekaj, Tigusiu. O, poziom wody dnia 7 lipca 1973. 97. Jedna z większych powodzi. Z tej powodzi. Wielkiej powodzi. I wychodzimy w takie miejsce. Z podziemnej trasy. Teraz jesteśmy koło kościoła i zaraz pójdziemy w kierunku rynku. Przynajmniej tak nam się wydaje. Apartamentu. O, tu jest czarna brama. Bardzo ładna brama. A tak się prezentuje z przodu. Teraz idziemy z rynku w kierunku mostu gotyckiego. To jest chyba Świętego Jana. Kamienny most. A teraz jesteśmy przed wejściem do twierdzy kłodzkiej. O, tak to wygląda z góry. Tam jest jeszcze wyżej. Zobaczymy, czy chociaż trochę będziemy mogli zwiedzić z tigerem. Poczekaj. O, a tu jest taki widok z lotu ptaka
na to, jak to faktycznie wygląda. Jest to bardzo potężny obiekt. Już go mam. No, tu są kasy biletowe. Nie wiem, ile będzie można zwiedzać z psiurem i czy nam się to uda, tak jak z trasą podziemną, ale sprawdzimy, żebyście wy już o tym wiedzieli. Do twierdzy też możemy wejść z pieskiem. Jedynie ograniczeniem to jest labirynt. Czyli tam do labiryntu pójść nie możemy. No oczywiście, wiadomo, pewne ograniczenia z pieskami są, ale tutaj resztę możemy zwiedzać, więc jest wszystko ok. Tiger jest traktowany jako VIP, czyli wejście za darmo. Tak. Płacimy On tylko nie za płaci. osoby No, my mu dorosłe. towarzyszymy. w wysokości 38 zł od osoby. Jest to bilet, który upoważnia do wejścia na wszystkie atrakcje. Labirynt, górna część twierdzy O, a popatrzcie tam, i lapidarium. w tych otworach widać lufy armat. Nie wiem, czy to będzie widoczne z tej kamerki, ale tam są widoczne armaty. Może tam też będziemy. O, a tu mamy schody pancernych. Bo tutaj trzeba wiedzieć, że w twierdzy kłodzkiej były nagrywane sceny do 4 pancernych. I jednocześnie punkt widokowy. No dobra, wdrapiemy się. Poczekaj, Tiger. Tiger Powoli, jak zwykle nie czeka na zaproszenie. powoli. Idziemy jak 4 pancernych. Wbiegamy na górę. Tutaj. Prosto. Do góry. Piękny widok na miasto, na okoliczne góry, także warto tu wejść. Nasz Tiguś już się chyba troszkę zmęczył. No, postanowił poodpoczywać. Tu jest wejście na kolejny punkt widokowy. Jesteśmy w tak zwanym bastionie wysokim. Fajne jest właśnie to, że nawet jak chodzicie sami bez przewodnika, to przychodzicie i macie tablicę z opisem tego, co widzicie, gdzie jesteście.
Kłodzką. Nie mogło zabraknąć czego? Nie mogło zabraknąć czołgu. W końcu tutaj były nagrywane sceny drugiej, czterech pancernych i pies. Więc musi być. Kultowy wtedy czołg średni T-34. Wtedy to był rudy 102. Ten akurat nie jest rudy, nie jest 102, ale taki właśnie był. I właśnie w ten sposób udało nam się zwiedzić twierdzę kłodzką z naszym Tigusiem, który niestety, ale teraz odpoczywa, już się zmęczył, więc jest to możliwe nawet z takim psem jak nasz, dużym. No oczywiście było ograniczenie, że nie weszliśmy do labiryntów, no ale to było jedyne ograniczenie. Wszystkie inne wystawy na spokojnie, bo mogliśmy sobie spokojnie pozwiedzać z psem, więc znowu plus. Jesteśmy zadowoleni. Wcześniej myślałem, że w ogóle zwiedzenie będzie z psem będzie niemożliwe, a tu miłe zaskoczenie. Także Więc- Kłodzko jest miastem jak na razie bardzo przyjaznym psom. Więc jeżeli macie możliwość, korzystajcie, pytajcie. Przede wszystkim chyba trzeba pytać, Tak, czy możemy to wejść z tym podstawa. psem, to jest podstawa. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że nie pójdziecie z przewodnikiem, nie pójdziecie ze zorganizowaną grupą, zwiedzicie sami, no ale lepsze to jest niż w ogóle nie zwiedzenie niczego, a jakoś gdzieś pozostawienie psa nie wchodzi, przynajmniej w naszym przypadku, w rachubę. Przynajmniej O. w przypadku twierdzy, bo jest to jednak dosyć duży obszar do zwiedzania. Z tych wystaw też całe mnóstwo. Do poczytania jest wiele informacji. Także warto, jeżeli ktoś już się decyduje na taką wycieczkę z psem, jednak wejść, że tak powiem, wszyscy razem. Bo inaczej ktoś zostanie na długi czas, bo no naprawdę Oczekiwanie, dużo, tak. długo nam zajęło zwiedzenie. Gdzieś myślę I około to- 2 godzin tutaj. I to byliśmy. myślę, że nie zwiedziliśmy jeszcze wszystkiego. Gdybyśmy- Pewne rzeczy żeśmy sobie też odpuścili. Także polecamy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu. A dzisiaj, korzystając z pięknej pogody, troszeczkę odjeżdżamy od Kłodzka, który jest naszą bazą wypadową. Jedziemy w tej chwili na przełęcz Jugowską, tak? Tam jest schronisko Zygmuntówka, tam zostawimy samochód, no i będziemy chcieli wejść na Wielką Sowę. Dojechaliśmy na parking płatny przy przełęczy Jugowskiej. Tak to wygląda. Tutaj jest parkomat, którym trzeba dokonać opłaty. 20 zł za cały dzień. Nie jest to duży parking, ale położony bardzo blisko wszystkich szlaków. My postaramy się przejść żółtym szlakiem na Startujemy. Wielka Sowa, wieża widokowa, szlak czerwony. Godzina 35. Stoper też jest włączony. I ruszamy pod górę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oprócz tego jest tu strefa NTB. Też są wyznaczone. Chyba to są single tracki, tak mi się wydaje. Też tutaj. Tiger dzisiaj już na długiej smyczy, żeby miał trochę więcej luzu.
Oczywiście początek zawsze drażliwy, bo on musi tutaj wszędzie wszystko obniuchać i ciągnie, zwłaszcza, że przed chwilą poszedł tędy piesek. Ale zaraz się rozkręci i będzie już maszerował jak trzeba. Pewnie stok narciarski. O, znajduje się wiata. Jakaś wycieczka właśnie przyjechała i chyba będą sobie robić właśnie ognisko, kiełbaska. Także taka ładna przestrzeń tutaj. Zaraz widoki zobaczycie. Idziemy już trochę. Raczej myślę, że już zbliżamy się do końca naszej wędrówki na Wielką Sowę. Na ostatnim rozdrożu było jeszcze 20 minut. Więc chwilę idziemy, więc myślę, że 20 minut już niedługo minie i będziemy na szczycie. Ten odcinek jest całkiem płaski. Już idziemy tak jakby grzbietem górskim. Więc lada chwila, myślę, że zobaczymy wieżę widokową. Będziemy na szczycie. Tu? No i jesteśmy No już. Już spokój. na Wielkiej Sowie. A my tu, proszę panią, zdjęcie poprosimy. Oczywiście. Tiguś, chodź, ustaw się ładnie. Momencik. Pokaż się pani z Wielką Sową. Ty stoi tu. Tu. Tak więc dotarliśmy na Wielką Sowę. Mieliśmy puścić drona, taki był plan. Ale niestety w górze są takie porywy od czasu do czasu, że zrezygnowałem z tego, bo nasz dron jest z tych mniejszych, lżejszych i raczej sobie nie poradzi. Są takie fragmenty ciszy, ale za chwilę przychodzi potężny podmuch i no, nie zaryzykuję stracenia drona. W związku z tym pokażę wam to, co można z kamer, które mamy. Wieżę w całej okazałości dzisiaj jest zamknięta, ale tam wejdę na kawałek do góry. Może stamtąd będzie jakiś widoczek, to wam pokażę.
A tu idziemy do schroniska Zygmuntówka. O, tu jest drogowskaz Zygmuntówka. Zygmuntówka. No i informacja, to nie jest droga do Bułkowej chaty. Schronisko Zygmuntówka, ujęcie pierwsze. I widzimy przed sobą schronisko. Którędy teraz? Tak w skrócie wyglądała nasza wycieczka do Kłodzka i okolic. Możemy śmiało powiedzieć, że Kłodzko jest miejscem bardzo przyjaznym psom, dlatego serdecznie zapraszamy do jego zwiedzania. Jeżeli nasz film Wam się podobał, tradycyjnie prosimy o łapkę w górę i subskrypcję naszego kanału, co pozwoli Wam w przyszłości śledzić nasze przygody.